Hej, hej, hej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Serionus, a to, moi drodzy, 7. odcinek z gry Sherlock Holmes, Zbrodnia i kara. I ostatnim czasem, moi drodzy, rozwiązaliśmy drugą sprawę z 6 w grze pod tytułem Zagadka na torach. Okazało się, że to Meksykanie, znaczy no wiadomo było kto, no Meksykanie, wzięli, zalali pociąg w kamieniołomie. No i tyle. A tymczasem przenosimy się do sprawy numer 3, Krwawa Łaźnia. Serdecznie zapraszam na materiał. Holmes, what happened? I feel deathly. Don't you look it? Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Aha, znowu się Sherlockowi nudzi. A Sherlock nie lubi się nudzić. Dobra, zbadajmy go, pewnie sobie zażył coś. The pupil is dilated. Rozszerzone The źrenice. temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to... O, dobra, jeszcze raz. A weak pulse. Słaby. Around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes, and these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. No i znowu gdzieś tam przewija się motyw wesołej kompanii, z którą do czynienia będziemy mieli pod sam koniec. A tymczasem przenosimy się do łaźni na Strand Lane. No dobra. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. No dobrze.
Jacyś podejrzani są? Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Czyli to na pewno nie on, bo Lestrade to jest idiota, więc... Dobrze, narzędzia zbrodni. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Świadkowie? Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. No dobrze. Panie Phillips. Gdzie pan jest? Tutaj. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. No dobrze, no to portret postaci. Jak to zwykłe mamy w zwyczaju. Lekkie zmarszczki. Wykrochmalony, co? Wykrochmalony kołnierzyk chyba był, tak? Taki był podpis. Ucho. Rana zadana. Sam się strzyże, mieszka sam. Lśniące guziczki. No i Manchester City. Ciekawe. Coś jeszcze tutaj jest? Kartka jakaś. Telegram wysłany dzisiaj. No to mów, co się stało. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. No czyli... To jak to? No ktoś zamknął sobie drzwi tak po prostu, no... Coś mi tutaj nie gra, wiesz? Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Więc nikt nie mógł uciec, nie? W takim razie. No dobrze, no to idziemy obejrzeć miejsce zbrodni. A co my tu jeszcze mamy? Frigidarium. Frigidarium. Coś tu jest? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Wiem, pajacu. Chciałem po prostu se pozwiedzać. Exitus. Przebieralnia. Changing room. Apodyterium i sudatorium. The steam room. Wchodzimy. Aha, tu jest przebieralnia, tak? No tak, drzwi są całkiem głośne. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Okej. Clothes belonging to one of the suspects. No i to też są pewnie. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. A co zrobi butelka szampana? No jest lód. An ice bucket to keep the champagne chilled. W łaźni to ciężko chłód. Champagne for a special occasion. Co panowie zapomnieli wziąć szampana? Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Czy aby na pewno? Może tam było ukryte narzędzie zbrodni? Dobra, ale wchodzimy. Musimy się spytać o tego szampana później. No dobra.
death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. A więc to takie lody, no dobra. Ktoś go dziabnął w oko. Jakimś nożem. Dobra, zbadajmy. Co my tu mamy? I should check this blood sample at Baker Street. Próbka krwi, okej. Klucz. Właśnie widziałem, że tu coś jest, ale nie mogłem This go wziąć. key was covered in blood. I should ask Phillips about it. To Sir Rodney miał jeszcze jeden klucz? Już sam się nie zabił, ktoś mógł go wyjąć, nie? Twarz, no widzę There rano. was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Ła. Przynajmniej nie cierpiał chyba, nie? Tylko przez chwilę. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. No to chyba woda, nie? No tutaj para i tak dalej. Ręka, co my tu mamy? Some dirt or earth. I'll take a sample. Coś jeszcze? Obrączka. Look, Watson. He was wearing a No ring. nie, sygnał. He very likely removed it before the steam session. No tak, no tutaj jest opalony mniej więcej, a tam nie. Nadgarstek. Death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. No Watson się zna na datach śmierci. W końcu jest lekarzem. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Z pewnością. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Sherlock chyba nie miał być śmieszny, tak naprawdę. Dobrze. Mamy tutaj tych panów. Hej ty. It's horrible. I can't talk at the moment. A ty? I'm in shock. I don't want to talk. A ty? It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Co my tu mamy? Przełącznik pary. G. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. Ej? No czyli firma, która pewnie tutaj G. Newell. no robiła tą parę. W sensie no. With the steam Cały on, sprzęt. I'm unable to see even a few feet away. No i tak, jak doszło do zbrodni, to widoczność była taka. Ja tak na dobrą sprawę nie widzę nikogo. No nie widzę nikogo. Więc morderca musiał mieć albo wprawne oko, albo se włączył coś takiego jak ja teraz, albo stał najbliżej Sir Rodneya. No dobrze. Co my tu mamy? Okulary. Pęknięte. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Coś jeszcze? These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Może to jest związane ze sprawą? The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will Extreme. need something to pick up this melted metal. It is too hot. I cannot reach into it. It's too hot. It's super hot. No dobrze. W sumie nic tutaj już więcej nie znajdziemy, nie? A to coś jest kratka. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. O. Coś jeszcze? Chyba nie. Więc wychodzimy stąd. Mamy jakieś dedukcje? Szampan. I nic więcej. Wnioski, dobrze. Wnioski, nie będą wnioski. No trzaskają.
Czekajcie, no może jeszcze da się, może jak już obejrzałem wszystko, to mogę z nimi porozmawiać, nie? I co jest? Chciałem po... O, tu jest krew. Blood traces wiped on the towel. Nie zauważyłem tego, If you have to I feel ill. I want to go. I can't understand what happened. Am I allowed to leave? Ty, I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. aha, to chyba teraz już dopiero wszystko zbadaliśmy. W ogóle myślałem, że teraz jak już wszystko zbadam, no to mogę ich przesłuchać, nie? A tu nie. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? No dobrze, no bez sprzeciwu, no. None, Lestrade. Teraz już nie. Szczęście, że miałem szczęście. Dobrze, ja bym chciał jeszcze ciebie spytać o pewną sprawę, mianowicie o ten telegram, który wysłałeś. Aha, dobra, klucze. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Aha, odchodziłeś. Poranny telegram. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. No, zwłaszcza, że nie masz dużo pieniędzy, pewnie teraz matkę będziesz musiał leczyć. No dobrze, no kto przyniósł szampana? Ale zaraz, jeszcze skoro wyszedł na 20 minut, moi drodzy, to jest sporo czasu. Ktoś musiał wiedzieć, gdzie są klucze. Gdzie jest klucz w sumie. Wziął go. No i nie zdążył już, znaczy no, tak naprawdę nie mógł wyjść z tym kluczem, żeby znowu mu podłożyć do biurka, nie? Ten morderca, nie? Bo by się kapnęli przecież, że to on. No dobrze, ale kto przyniósł szampana? There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Tak. I co, i tyle? No dobrze. No to lecimy do Scotland Yardu ich przesłuchać. Oj, ale mamy tutaj rzeczy. No dobra. Na razie nie wiemy nic, tak? Zbadam jeszcze tę próbkę krwi. Bo tam miałem zbadać, tak? Dobrze. No, jeszcze jest ziemia. Co mamy zrobić? Próbka ziemi. Ostrość. Ta jest chyba najlepsza, nie? Pyrite, otherwise known as fool's gold. Piryt, okej, czyli złoto. Wykopaliska? Selenite. Coś jeszcze? No, nie wydaje mi się. Ale gra twierdzi, że jednak tak. Ale o co chodzi? Tej serii tu już nic nie ma. A, kaolinit. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now,
I need to find which area near London this sample belongs to. Tu? The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. No dobrze, i jeszcze przebadamy krew. Let us analyze this blood sample. Ustawiamy ostrość. Ta chyba będzie This odpowiednia. blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. No z pewnością. I must take a pipette. Zakraplacz. Dajcie mi zakraplacz. Dajcie mi nadtlenek. Czego to było? Bo nie słuchałem. No dobra. Nieważne. Plum. I plum. I plum. Water. This blood is heavily diluted with water. No w sumie nie ma się czego dziwić, nie? W końcu to była para. Więc... skroplona woda. O, Toby. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Jakiś list? O, no tak, po poprzedniej sprawie jest list jeszcze. Zobacz. Sherlocku, drogi bracie, znów popełniłeś straszliwy błąd. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Imperium stoi na skraju międzynarodowego konfliktu? Jak mogłeś przekazać tak delikatną sprawę tym bezmyślnym policjantom ze Scotland Yardu? Owszem, złapali przestępców, ale nie czytałeś gazet? Wiesz, jakie zamieszanie wywołała ta sprawa? Oskarżałem wszystkich Meksykanów. A jak zapewne wiesz, Imperium podpisało umowy z różnymi meksykańskimi przedsiębiorstwami. Pomyśl, co zrobiłeś. Pozdrawiam, Mycroft. Dialog, butelka szampana. Okej. Nic nie mamy do zbadania. Lecimy do Scotland Yardu. Nie wiedzieć, czemu tekstury książki się nie wczytały, a dopiero teraz się wczytały. No i jesteśmy w Scotland Yardzie. Dobrze. Wejdźmy najpierw. Zobaczmy rzeczy naszych podejrzanych. Rzeczy Pitkina. To był ten George, tak? Nie, R. Pitkin. A George to kto to był? Rodney chyba? A fountain pen with solid gold trim. No na pewno bogaty, nie? Jak właściciel łaźni. Wizytówka. Sir Gregory Pitkin. Pitkin's visiting card. Czyli dobrze mówiłem. Gregory Pitkin. To czemu miał RP? A Garrow to jest ten właśnie cwaniak, nie? When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Nie dziwię się. Pewnie też bym dostał szoku, jakbym zobaczył, że... Przed chwilą rozmawiałem, nagle jest w krwi cały. No dobrze. Fiolka z A lekiem. file with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. No tak mówił, że jest troszeczkę stuknięty nasz Garrow. Co my tu mamy? Ołówek. An ordinary pencil. Co to w ogóle jest? Blinkhorn. Okej. Jakiś list. Sir Gregory Pitkin, nadzorca, do pana Blinkhorna. Szanowny panie, interesy, które reprezentuję, wymagają poprawy sytuacji w łaźniach. W chwili obecnej przewodzi pan pracom wykopaliskowym prowadzonym we frigidarium, jednak do tej pory nie widać żadnych postępów. Nie znalazł pan nic wartościowego, a my nie możemy udostępnić frigidarium klientom. Frigidarium jest ważną częścią naszej łaźni. Proszę o zakończenie prac w ciągu najbliższych 2 miesięcy. W tym czasie poproszę doprowadzić do końca badania archeologiczne. Co? Jeszcze raz. W tym czasie proszę doprowadzić do końca badania archeologiczne i znaleźć sobie nowe miejsce pracy. Czyli Blinkhorn na skraju utraty pracy, no? Moneta. No i co jeszcze jest? An old and rather dirty coin. No właśnie. Pierścionek. Znowu. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore.
He removed it before entering the steam room. No tak, tutaj widzimy jakieś I see the joy. łączenie. This ring was repaired and quite badly too, with silver. Bieda. Co my tu mamy? An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Może był fanem Egipcjan? Może lubił sobie mieć taki badziewny sygnet, który źle ktoś zespawał? Znaczy, no, połączył, tak, miał dziurę ten sygnet. Rodney Bentcliffe. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. No, z pewnością. Co my tu mamy? Wyrwaną stronę. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Co będziemy robić? A few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Już tutaj nic nie widać na razie. Już prawie coś tam znalazł. Może przejść do historii. Coś tam w tej dziurze. Już? And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Oj, biedny Watson, znowu mu chusteczkę zabierają. Dziś już prawie go znalazłem. Ten dzień przejdzie do historii. Ciekawe co? Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Frajerze. Będziesz mi tutaj co? Bronił? Badany. Sir Rodney Bentcliffe, wiek 63. Prawa gałka oczna została przebita nożem o zakrzywionym ostrzu. Ostrze przebiło się przez kość czołową, odrywając fragment płata czołowego i ciała modelowatego. A następnie przechodząc przez móżdżek wywołało krwotok. Wszystkie obrażenia bezpośrednio doprowadziły do śmierci ofiary. W górnym płacie prawego płuca znajduje się stara rana wypełniona wydzieliną i osadem, pochodzącym zapewne z cząstek wdychanych w krypcie, z ciała mumii lub rozkładającego się pożywienia, które wkładano zmarłym do grobów. Reszta ciała nie wskazuje śladów urazów. No dobrze. Okay, mamy tutaj liścik, lek, kolejny, nie, rzymska moneta i pierścionek. Jeszcze coś możemy znaleźć, no właśnie. Mapa. Nie będziemy musieli połączyć tę mapę i wskaże nam drogę do jakichś kopalń, czy coś w tym stylu. Wykopalisk będzie. Dobrze, autopsja. Oho. Na sam koniec odcinka. No dobrze, An rana. unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Dobrze, jakieś szwy ma na klatce. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. I w sumie wszystko, nie? A nie, możemy obrócić ciało. O Jezu, weźcie tą dupę. Some light bruising caused by a rope. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Całkiem często. Biorąc pod uwagę te ślady. Co teraz? Będziemy coś rozcinać? Nie? Watsonie.
What should we do next, Holmes? No, ja się ciebie pytam. Serio nic nie można? To są jakieś noże? Nie, ciała już nie chcę obracać. I serio to już nic nie można robić? To trochę słabo. Miała być autopsja, a nie... No dobra. Będziemy przesłuchać naszych podejrzanych. Ale, moi drodzy, zanim to nastąpi, to będziecie musieli poczekać jeszcze 2 dni, a w sumie 1 dzień. Bo na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, na razie nie wiemy nic. Nie wiemy nic, kto zrobił, o co, dlaczego. Wiemy tylko czym. Jakimś nożem o zakrzywionym końcu. Wiemy, że coś Sir Rodney miał znaleźć następnego dnia. Ale znaleźć, no nie znalazł, bo zginął. Został zamordowany brutalnie, przez kogo, co i jak. Na pewno będziemy się powoli dowiadywać już w następnych odcinkach, więc dzięki wam za ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to wiecie co robić, zasubskrybujcie, może skomentujcie, no i oczywiście załapkujcie ten film. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wesołych świąt przy okazji życzę. Pa, pa!